This content is brought to you by BEC Financial Technologies, developing and operating IT for Danish banks. Dowódca komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni naszego kraju. Karol, scena jest twoja. Dobrze, dziękuję. Cześć. Cześć wszystkim. Słuchajcie, to jest wyjątkowa dla mnie chwila. Nie wiem, czy rzadko się stresuję, ale tak delikatnie odczuwam dreszczyk emocji. Natomiast ja chciałem powiedzieć, że jak sobie liczyłem, to chyba 16 lat czekałem, żeby być tu prelegentem, więc pamiętam, ale się doczeka, więc jak ktoś się zgłasza, to poczekajcie. Paweł was dostrzeże. Natomiast pamiętam dobrze, jak były początki w sumie grupy i ja sobie siedziałem po tamtej stronie i tak próbowałem znaleźć trochę też na siebie pomysł, co robić. No bo to, że studiowaliśmy, że inżynier może wszystko, to raz, a dwa, jak się ukierunkować. I powiem, że pierwszy certyfikat to był Microsoft Certified Professional, jako pamiętam, więc kiedyś dostałem od szefa taką książkę, Powiedział, żebym sobie kupił i przeczytał. Czyli dostałem polecenie, żeby przeczytać książkę i to był chyba Reyes Windows XP. To była fantastyczna, ja wielokrotnie do niej powracam, mam ją na półce, tam popodkreślane, próbowałem zrozumieć, o co chodzi w tym rejestrze. Co docelowo mnie zafascynowało trochę, bo ci, co znają rejestr Windowsa, zwłaszcza pewnie wszyscy, ale ci, co znają go szczególnie dobrze, to wiedzą, że tam jest bardzo dużo ciekawych informacji na temat tego, co się dzieje. I to też później spowodowało, że zajmowałem się utwardzaniem systemów klasy Windows, pisaniem właśnie guidance'ów, skryptów, które miały na celu utwardzenie polityk, zarówno stacji standalone, ale również serwerów, co później przełożyło się na moje zainteresowanie informatyką śledczą i cała historia się rozkręciła. Ale dzisiaj nie o mnie, dzisiaj bym chciał powiedzieć wam parę słów najpierw o nas, ale też o cyberprzestrzeni jako domenie operacyjnej i oczywiście o dowództwie i co my robimy. A powtórę, jest dość ciekawy case study, który może wam pokazać. Znalazłem taki najlepszy, w moim przekonaniu najlepszy z najlepszych, który dotyczył technologii Microsoftu, który miał ogromny wpływ. Może podatność, która została w nim wykryta, miała ogromny wpływ na to, jak zostały przeprowadzone ataki, nie tylko próby ataków na wojsko, ale również ataki być może też na was. Być może na waszą infrastrukturę, którą się opiekujecie, ale też być może nawet jesteście ofiarami, tylko o tym nie wiecie. I mam nadzieję, że to też wam pomoże się o tym dowiedzieć. Czy byliście na celowniku? Okej, no to zaczynamy troszeczkę o tej cyberprzestrzeni jako domenie operacyjnej. Co to w ogóle jest domena operacyjna? Ktoś wie, co to jest domena operacyjna? Tak wojsko sobie definiuje przestrzeń, którą należy się zaopiekować. Tak naprawdę mówimy o domenie powietrznej, lądowej, morskiej, kosmosie, no i cyberprzestrzeni. No i teraz jak się zastanowicie trochę, to technologia zmieniała sposób, w jaki walczyliśmy i jaki walczymy. Jak zastanowicie się kilka tysięcy lat temu, jak ta walka wyglądała, no to mieliśmy wtedy głównie konflikty na lądzie, tak? Czyli tam łucznie, miecze, szable, bo to była maksymalna technologia, jaką dysponowaliśmy jako ludzkość do tego, by walczyć. I stąd pojawiła się domena lądowa. Następnie, jak nasza technologia się zmieniła, potrafiliśmy zbudować okręty wojenne, rozpoczęliśmy konflikty na morzu, na oceanach, bitwy morskie, czyli rozszerzyła nam się ta przestrzeń naszej wojny na kolejną domenę morską. To nie spowodowało, że konflikty przestały mieć miejsce na lądzie, ale rozszerzono możliwości walki o kolejną przestrzeń, kolejną domenę, którą stało się morze. Technologia się zmieniła. Nauczyliśmy się budować statki powietrzne, samoloty. I co się stało? Rozszerzyliśmy możliwość oddziaływania, walki również w kolejnej przestrzeni, w
tym sposobem w powietrzu, czyli już mamy 3 domeny. Następnie kosmos i cyberprzestrzeń. Cyberprzestrzeń w 2016 roku, tu właśnie w Warszawie na Stadionie Narodowym, podczas szczytu NATO zdefiniowano i określono, że cyberprzestrzeń jest kolejną domeną operacyjną. Czyli co należy przez to rozumieć? Że powinniśmy być w stanie walczyć w tej domenie, bronić się w tej domenie, ale też rozpoznawać zagrożenia lub też działać ofensywnie, czyli atakować. Co więcej, wszystkie poszczególne kraje NATO zdefiniowały i podpisały coś takiego jak Cyber Defense Pledge, czyli zobowiązanie do tego, że będą budowały swoje zdolności właśnie do realizacji działań w cyberprzestrzeni w pełnym spektrum. Czyli myśląc tutaj o tej pełnej przestrzeni, no mówimy tutaj o właśnie działaniach DCO, czyli Defensive Cyber Operation, obronne, ISR jako Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, czyli cyberrozpoznanie i Offensive Cyber Operations. To nam zamyka ten katalog teoretycznie. Kilka spostrzeżeń. Ta domena cyberprzestrzenna jest wyjątkową domeną. Dlaczego jest wyjątkowa? Kilka właśnie argumentów za tym. Czyli tak, no przede wszystkim no z tą definicją to jest przestrzeń, tak? No to faktycznie z granicami ma to mało wspólnego, bo ciężko zdefiniować, gdzie jest ta granica, gdzie jest ta polska cyberprzestrzeń. My tak trochę podocznie mówimy, bronimy polskiej cyberprzestrzeni, natomiast no jeżeli gdzieś nasze dane są poza granicą, to co nie bronimy? No bronimy, tak? Ciężko to zdefiniować do końca, czyli ciężko określić. Co więcej, nawet taką anegdotę wam powiem, jak w 2019 roku poproszono mnie, no jeżeli przełożony może poprosić, ale poproszono mnie, żebym zdefiniował, jak te wojska powinny wyglądać. Zbudował koncepcję. Właśnie to miałem wiele głosów wtedy, też ekspertów, różnych ekspertów takich też, co tam no, z zero-jedynkami nie do końca po drodze, ale oni mówili, nawet prawnicy niektórzy, że zgodnie z artykułem bodajże 26 Konstytucji siły zbrojne służą do ochrony między innymi granic Rzeczypospolitej, to jeżeli cyberprzestrzeń nie ma granic, to w sumie siły zbrojne nie powinny tam nic zrobić. No takie były głosy wówczas, zwłaszcza wyrażane przez osoby, które nie do końca rozumiały te kwestie. Natomiast no, się cieszę, że te głosy jakby nie przewyższyły i nie przeważyły, bo teraz byśmy byli w mniej komfortowej sytuacji, o czym zaraz się pewnie przekonacie. Ale tak, cyberprzestrzeń ciężko zdefiniować, ale ja też widzę kilka innych. No jest to przestrzeń, która się zmienia dynamicznie. Czyli człowiek, my ją tworzymy i my ją zmieniamy, tak? Macie taką konfigurację sieci dzisiaj, a jak ją zaktualizujecie, jutro jest całkowicie inna. Czyli zmieniliście, mieliście wpływ na tą cyberprzestrzeń. Wasze zachowanie ma wpływ na cyberprzestrzeń, na tą domenę. Może ląd, no powiedzmy sobie, nie zmienia się w sposób tak dynamiczny, tak? Czyli parametry lądu zazwyczaj są takie same, morza są takie same, powietrza no, też zazwyczaj są takie same, a jeżeli nawet się zmieniają nie w sposób drastyczny. Więc łatwo zapanować nad nimi, no co więcej wiemy, gdzie są granice, ale te parametry się nie zmieniają, cyberprzestrzeń się zmienia, więc z jednej strony trochę pracujemy w czymś, co jest tworzone przez ludzi, jako jedyna domena operacyjna, stworzona przez ludzi, która się zmienia w sposób dynamiczny i tak naprawdę, ale o tym zaraz do tego jeszcze wrócę, ciężko w ogóle było cokolwiek pomyśleć, jak to zbudować. No, wielu próbowało, wielu próbuje dalej wśród naszych partnerów zagranicznych, żeby cokolwiek w tym temacie zrobić. Okej, co myśmy zrobili? A w ogóle kto wie, to będzie pytanie może konkursowe, DKWOC. Co to jest DKWOC i 3 najważniejsze piony, jakie są w DKWOC? A, no to okej, super. Nie wiem, było napisane? Nie. Dobra, 3 piony najważniejsze w DKWOC. Co możemy robić? No? Jakby ktoś szybko złapał za Twittera czy coś tam. A, no to już, to tak. To. Nie no, można próbować. Strzelać można, no coś pewnie. Nie z zadaniem. Czym się zajmujemy tak jako... Jedna rzecz. Co jeszcze? Krypto, no jak podpowie.
No. I dzisiaj już się niektórzy zdobywają nową wiedzę. Warto było przyjść. Czyli krypto. Mamy coś jeszcze? I? Kto to powiedział? O, no to tu zapraszam. Ale tu też i dla koleżanki za to, że była pierwsza z krypto, bo rozpoczęła ten proces odpowiedzi. A tutaj proszę bardzo. Okej, nasze ten. Tak, no właśnie to chciałem wam powiedzieć, ale zaraz też to nie jest tak, że siły zbrojne nic nie robiły w tych domenach. W domenach, w tych zadaniach, czyli od lat absolwenci Wojskowej Akademii Technicznej, ale również innych uczelni wojskowych lub ci, co w armii zajmowali się informatyką, byli pogrupowani w różne piony. I był pion IT, był inspektorat nawet informatyki, który odpowiadał za budowanie systemów sieci dla całych sił zbrojnych. Pion krypto było Narodowe Centrum Kryptologii, które tworzyło rozwiązania kryptograficzne, ale też odpowiadało za parę innych ciekawych rzeczy, w tym łamanie kodów. No i coś nowego, co miało powstać, tylko cyber. Wiecie, jak dobrze, nie wiem, jak w różnych organizacjach. Ktoś jest z rządowej? Z rządowej? Zapytam. O, jedna osoba, dobrze. Reszta? No to wszystko jasne. Jak to jest IT z bezpieczeństwem zazwyczaj? No nie jest po drodze, tak? No sami wiecie, że albo jest funkcjonalność, albo bezpieczeństwo. Ciężko to zbalansować. U nas też taka sytuacja miała miejsce, że były dwie niezależne jednostki, które, nie chciałbym powiedzieć, miały problemy ze współpracą, to mówiąc bardzo dyplomatycznie, bo każdy uważał, że jego zadanie jest najważniejsze. I na tym cierpiały systemy. Więc kolejne zadanie, oprócz tego, że dostałem polecenie, jak pomyśleć o tym cyber, jak zbudować cyber, to jeszcze dokonać połączenia dwóch dużych jednostek, które w Siłach Zbrojnych były, czyli Narodowego Centrum Kryptologii i Inspektoratu Informatyki, dwóch instytucji z budżetami, z procesami. No i to zrobiliśmy w 3 miesiące w sumie, nie zakłócając żadnego procesu. Więc ciekawie to wspominam ten okres, bo praktycznie nie wychodziło się z pracy, ale i to wyglądało trochę jak budowanie samolotu w trakcie lotu i wiecie, z pożarem na nim. Ale wtedy stworzyliśmy Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, które stało się podwaliną później DKWOC-u. Bardzo mi zależało, żeby to była ewolucja, a nie rewolucja, czyli żebyśmy maksymalnie skrócili czas niezbędny na osiągnięcie naszych zdolności, ale też nie zakłócili żadnych procesów. Więc i stworzenie jednego centrum kompetencyjnego, to też było rozbite, czyli jak na przykład nasi partnerzy zagraniczni przyjeżdżali i się zastanawiali, kto w naszym kraju zajmuje się cyber, no to było kilka różnych instytucji, do których się zwracali, nie zawsze to było efektywne. Nawet w siłach zbrojnych było kilka instytucji, do których się zwracali, bo każdy robił kawałek. W chwili obecnej jedno centrum kompetencyjne, czyli DKWOC, jako ten point of contact dla NATO, dla Unii Europejskiej, dla innych naszych partnerów zagranicznych. No i oczywiście zapewnienie możliwości realizacji zadań przez ministra obrony narodowej, tych zdefiniowanych w Cyber Defense Pledge, ale również zobowiązań naszych natowskich, plus CEPFA, to jest taki ciekawy program działań ofensywnych zdefiniowany przez NATO, czyli też zbudowanie doświadczeń w tym zakresie. I stało się. No, ciężka praca, natomiast utworzyliśmy specjalistyczny komponent, który został zdefiniowany w ustawie o obronie ojczyzny, który odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa w domenie cyberprzestrzeni i jest zdefiniowany w artykule 15 ustawy właśnie o obronie ojczyzny jako ten, który jest uprawniony do prowadzenia operacji w pełnym spektrum w cyberprzestrzeni, czyli tych trzech, w systemach sił zbrojnych, resortu obrony narodowej i systemach niezbędnych z punktu widzenia sił zbrojnych. Czyli to podkreślam, czyli mamy sami sobie wyobrażacie, że operacje wojskowe są uzależnione od systemów na przykład przepływu paliw albo logistyki, tak? Więc też musimy w tym aspekcie działać. I oczywiście jesteśmy jednostką ekspercką właśnie w zakresie kryptologii, cyberbezpieczeństwa, informatyki i ostatnio również łączności. Czyli z racji tego, że chociażby wojna w Ukrainie pokazała, że te grupy zadań są bardzo zbliżone do siebie i tak naprawdę nie może być
osobny twór, który się tą łącznością zajmuje, czy ją definiuje, to my również zaczęliśmy definiować nowe rozwiązania w zakresie łączności. Oprócz tego prowadzenie działalności edukacyjnej, wdrożeniowej, badawczo-rozwojowej i implementacyjnej. Która? O, do tego dojdę zaraz. To wam zaraz pokażę skalę, bo myślę, że po dzisiejszym dniu będziecie przekonani, że nie ma czegoś takiego, powiem to z pełną świadomością, jak my mamy tego potencjału, no nie ma w wielu miejscach na świecie. Miejsca, w których jesteśmy i ilość osób, czyli około 6,5 tysiąca etatów, żołnierzy, pracowników cywilnych. Mamy 6 regionalnych centrów informatyki, 3 jednostki działań w cyberprzestrzeni, czyli te dedykowane do prowadzenia operacji w pełnym spektrum, Centrum Wsparcia Systemów Dowodzenia, Wojskowe Biuro Zarządzania Częstotliwościami i Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych. Po kolei te jednostki odpowiadają za różne zadania, chociażby Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych jest to jednostka, która pozyskuje dla nas cały sprzęt komercyjny. Czyli jedyny dysponent środków budżetowych trzeciego stopnia. Praktycznie nie ma komputera, komórki, serwera, infrastruktury takiej właśnie teleinformatycznej, która nie zostałaby zakupiona przez tą jednostkę, później przekazana nam do konfiguracji, utrzymania, monitorowania bezpieczeństwa i wycofania później z życia. Tak naprawdę jesteśmy we wszystkich jednostkach, węzły nasze są we wszystkich jednostkach Sił Zbrojnych. To jest ponad 780 węzłów. Tak naprawdę nie ma systemu teleinformatycznego, który w siłach dla całych Sił Zbrojnych, czyli dla Sił Powietrznych, dla Sił Lądowych, wszystkie systemy teleinformatyczne, wszystkie sieci są przez nas utrzymywane, administrowane, łącza posiadamy swoje lub dzierżawimy, natomiast na wszystkich warstwach działamy my. Tych sieci jest kilka. Wymienię najważniejsze, chociażby nasz MilNet-Z to jest system akredytowany do poziomu zastrzeżone. Zresztą nie wiem, czy... A ktoś, właśnie, to pytanie będzie, bo jeszcze mi odznaka została jedna. Jakie klauzule informacji są zdefiniowane? Informacji w systemach teleinformatycznych zdefiniowane w ustawie o ochronie informacji niejawnych. Kto był pierwszy? Tutaj chyba kolega był, jak widziałem. Zapraszam. Bo tak starałem się czytać z tych, ale ale dzięki tym pytaniom już wiem, kto jest kto. Nie. Oczywiście mamy jawne, mamy zastrzeżone, mamy poufne, tajne i ściśle tajne. I teraz w zależności od tego, jaka jest klauzula, są dodatkowe wymagania z tym związane. Tak? Niektóre wymagają, wszystkie wymagają procesu. Spokojnie. W polskiej nie ma. NATO Secret nie jest wyższe NATO Secret, już zaraz powiem. To wykład odnośnie ochrony informacji niejawnych, ale polska ustawodawstwo definiuje te poziomy, czyli zastrzeżone, poufne, tajne, ściśle tajne. Oprócz tego mamy nasze odpowiedniki sojusznicze, czyli mamy NATO Restricted, mamy NATO Confidential, mamy NATO Secret, mamy NATO Top Secret. Oprócz tego mamy European Union, dokładnie to samo. A oprócz tego jest jeszcze parę innych rzeczy, ale nie będę wam zamieszał, bo jeszcze może być Atomal i parę innych takich kwestii, czyli ktoś jest związany z konkretną partią informacji. Natomiast w zależności od klauzuli są pewne wymagania. Czyli jeżeli jest system niejawny, to spełnia całkowicie inne wymagania niż system jawny. Jest odseparowany, często fizycznie. No, przy zastrzeżonym możemy mówić o logicznym odseparowaniu, ale przy wyższych klauzurach już nie do końca. I wszystko jest certyfikowane, sprawdzone. Od poufnego wzwyż sprzęt jest badany na ulot elektromagnetyczny. Czyli jakiej klasy jest dany sprzęt, w jakim pomieszczeniu się znajduje, jakiej klasy jest pomieszczenie. Znaczy poziom zabezpieczenia miejsca, to PZM się nazywa. Zachęcam, fascynująca historia. No to wyobraźcie sobie, że taką sieć niejawną mamy na 147 tysięcy użytkowników. Tak? I żeby być w ogóle użytkownikiem tej sieci, to trzeba mieć poświadczenie bezpieczeństwa. Zresztą każdy żołnierz musi mieć poświadczenie bezpieczeństwa dla chociażby do zastrzeżonego poziomu. Służba kontrwywiadu wojskowego.
Służba wywiadu, znaczy tak, to też jest skomplikowane, bo dowódca czy tam może pion wydać do poufnego, pion ochrony informacji niejawnych po sprawdzeniu, natomiast wyższe klauzule zawsze wydaje służba kontrwywiadu wojskowego dla wojska lub Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego dla pozostałych osób. Jest parę niuansów, jak to zwykle, na przykład posłowie mają do tajnego dlatego, że są posłem. Co bywa... No to już jest kilka takich różnych wyzwań, dlatego wiadomo, że jak ktoś nosi mundur, to na pewno jest sprawdzony i wiadomo, że wszystko tam ma poukładane albo miał w chwili sprawdzenia. Dlatego też jesteśmy łakomym, czy żołnierze są łakomym kąskiem wśród różnych pracodawców, no bo wiadomo, że to jest człowiek, który nie będzie stwarzał problemów i to też a propos wyzwań utrzymania kadry zdefiniuje. Natomiast tak, do wszystkich jednostek wojskowych dostarczamy sieć Milnet Z, ale sieć Milnet i sieć jawna, kolejne i najczęściej atakowana kolejna sieć. Mamy też sieć Milnet T tajną, która jest klauzulowa, możemy powiedzieć, bo oprócz tego, że jest tajna, jest NATO Secret i European Union Secret. Ale nie chcę w szczegóły. Mniej więcej rozmieszczenie, czyli to też, jeżeli ktoś dla WOC-u by chciał w WOC-u służyć, to nie tylko Warszawa, nie tylko Legionowo, kwatera główna nasza w Legionowie, ale również w innych miejscach w Polsce, czyli Kraków, Bydgoszcz, Wrocław, Olsztyn, Bydgoszcz, Białobrzegi, Warszawa. A czemu jest takie rozlokowanie? Bardziej na centrum wschodnia część kraju, a nie zachodnia? Dlatego, że te jednostki przyjmują regiony na siebie. Czyli odpowiadają za regiony. My spinamy to w całość, natomiast to są zasoby, które odpowiadają i to też w zależności od jednostek wojskowych, bo jeżeli gdzieś jest więcej tych jednostek, to wiadomo, że te zasoby, które... No, co ja wam powiem, no? Z tamtej strony źle widać, no. U mnie jest wszystko dobrze, no co? No musiało się to zmieścić jakoś, żeby było. Natomiast tak jak widzicie, projektowanie systemów i oprogramowania, informatyka śledcza, analiza złośliwego oprogramowania, rozpoznanie, analiza, testy bezpieczeństwa, wykrywanie, analiza zagrożeń, nasze jednostki, bezpieczeństwo systemów w sieci, funkcjonowanie, operacje w cyberprzestrzeni, prowadzenie działań w cyberprzestrzeni, obsługa incydentów. A właśnie, bo to też dość istotne. Właśnie, to będzie... tylko teraz ręka w górę, żebym zobaczył pierwszą. Pytanie. Dobra, to pytanie, które składa się z 3 części. Ręka w górę, kto wie. Znaczy niektórzy to wiedzą, że z automatu wiedzą, ale o naszym krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Co to jest CSIRT? Ile ich mamy w Polsce i gdzie one są? Co to jest? No, czyli po angielsku? Dobra. Proszę bardzo. Tak? Jakiś pendrive jest tutaj, trzeba sprawdzić, co w środku. Okej. Więc jeszcze w CSIRT-MON, czyli tak, nasza cyberprzestrzeń, znaczy obsługa incydentów komputerowych jest w myśl polskiego ustawodawstwa podzielona na 3 CSIRT-y poziomu krajowego, czyli Computer System Incident Response Team, czyli zespoły, które odpowiadają za koordynację obsługi incydentów, można tak powiedzieć. I one są CSIRT-MON, który jest pod naszym dachem, GOV, WABW i NASK, no to wiadomo, i mniej więcej ten sam podział, czyli MON, nasze systemy sieci, monitorowanie i obsługa incydentów komputerowych, GOV, administracja publiczna, NASK, obywatele, aczkolwiek tu różnie bywa, bo to nie zawsze, bo jeszcze można teraz definiować, że są incydenty krytyczne, jest powoływany ZIKI i on decyduje, który CSIRT co koordynuje. Ale tak naprawdę monitorowanie i powiem wam taką ciekawostkę, jedna z pierwszych takich decyzji moich to 1 stycznia 2020 roku CSIRT-MON w trybie 24/7. Teraz to już mogę powiedzieć, ale możecie mi wierzyć lub nie, ale swego czasu
CSIRT-y nie działały w trybie 24/7. Więc był taki okres, jak gdzieś to mówiłem, to mi ktoś nie wierzył, aczkolwiek jak później ten ktoś, już też nie powiem nazwiska, zgłosił incydent, a to ważna osoba była, taka bardzo ważna, zgłosił incydent, no to też się dowiedział SMS-em, że jego incydent został zarejestrowany, zostanie obsłużony w poniedziałek od 7:30. Więc tak, my patrząc na innych zbudowaliśmy zespół i od tego czasu 1 stycznia 2020 roku działamy w trybie bez przerwy, w trybie 24/7. Jest zespół na dyżurze, a czasami jest zwiększony, który monitoruje nasze systemy sieci. I przetrwaliśmy ponad 5-krotnie więcej prób ataków na naszą infrastrukturę, odkąd wybuchła wojna w Ukrainie. I cały ten okres Charlie CRP, a właśnie, kolejne pytanie, bo widzę, że tutaj organizator ma, co to jest Charlie CRP? No ale to coś więcej. To jeszcze takie uzupełniające, to żeby miał jednego laureata. To ile ich mamy? W cyberprzestrzeni, okej. Ile mamy w cyberprzestrzeni? Jakie są? Alfa, Bravo, Charlie, Delta. Dobra. Zapraszam. Czasami bywały betonowe koła ratunkowe. Dobrze, gratuluję. Dobra, to Charlie było, jak wiecie, swego czasu powołane Charlie już i ono już jest Bravo teraz. Natomiast Charlie trwało, ja nie wiem, 780 dni i pomimo tego, aczkolwiek ja od razu zauważyłem, że nie ma różnicy. Tak naprawdę u nas na salach operacyjnych to wszystko tak samo wyglądało za Charlie, jak wygląda za Alfa. 24/7 dostępni wszyscy, łącznie z administratorami kluczowych usług na poziomie Enterprise'a. Dobrze, cóż jeszcze więcej mogę wam o tym dowództwie naszym powiedzieć? No tak jak wspominałem, czyli po kolei cyberbezpieczeństwo możemy podzielić CSIRT, obsługa incydentów, ale również budowanie kompetencji i wręcz posiadanie kompetencji już w chwili obecnej do prowadzenia operacji w pełnym spektrum, czyli narzędzi, ludzi, wiedzy, narzędzi tej cyberbroni, ale oczywiście procedur i tych wszystkich aspektów, które są związane z aspektami właśnie prawnymi, kiedy, co można robić, w jakim zakresie. Natomiast to też nam pomaga, bo te zespoły, że tak powiem, ofensywne oddziałują też na naszą infrastrukturę i sprawdzają, czy wszystkie procesy działają i czy nie mamy jakichś podatności luk. Kolejne IT, tak jak wspominałem, wszystkie systemy sieci dla całych sił zbrojnych, więc wszyscy dowódcy requestują do nas, jeżeli coś chcą. Natomiast to są nie tylko sieci i systemy, ale też usługi, czyli finansowe, logistyczne, wszelkie aplikacje, już nie mówiąc o jakichś tam naszych komunikatorach i innych rzeczach, które stworzyliśmy. Zachęcam was do obserwowania, oczywiście lajkowania, ale też monitorowania, bo z wieloma rzeczami się dzielimy, co zrobiliśmy. No i krypto. Może by jakieś pytanie było, tak, z krypto. Żeby coś szybko złamać, tak? No, ale nie, no dobra, jakieś proste może, jakieś tam... Tylko ręka w górę, jak ktoś wie. Ja zobaczę, kto pierwszy powie. 3 kryptologów, co złamało enigmę Polaków. A, ręka, tak? Znamy odpowiedź? A, nie. Kto zna 3? Ręka w górę. Za późna godzina jest. No dobra, to pytanie numer... Ale słuchajcie, to musicie... Aha. No dobra. Dobra. Z pomocą, ale zapraszam. Zachęćcie to, słuchajcie, no zawsze łamanie kodów, wszystkie większe bitwy, to nasze tradycje są naprawdę. Zygalski, Różycki, to są osoby, o których powinniście wiedzieć, że istnieli. I Rejewski oczywiście na ich czele, no bo mówi się, że wojna skróciła, druga wojna jakby została
trwała krócej o kilka lat, dzięki temu, że oni swego czasu złamali kod Enigmy. Natomiast też Kowalewski i Bitwa Warszawska. No, to też piękne tradycje nasze. Poczytajcie, jak były depesze rozszyfrowane, a później jak w trakcie Bitwy Warszawskiej czytano chyba Biblię czy coś i w ten sposób Rosjanie nie mogli się komunikować, bo kanał był zajęty. Tak? Więc natomiast my, szyfratory. Szyfratory to są takie urządzenia dość ciekawe, które służą do tego, żeby zapewnić poufność wymiany informacji. Czyli zwłaszcza w systemach niejawnych, żeby połączyć dwa fragmenty sieci, to nie, że prosty VPN, tylko to są urządzenia. I one oczywiście też mają swoje dopuszczenia zbadane, certyfikowane przez służby kontrwywiadowcze do poziomu poufne, zastrzeżone, tajne czy ściśle tajne. I to jest fantastyczne, są urządzenia, w sensie tak one są zaprojektowane, że jeżeli wpadną niepowołane ręce, to jakakolwiek próba ingerencji w to urządzenie powinna skasować wszystko, co jest w środku. Więc, bo to są urządzenia, które często są na wozach bojowych czy na innych rozwiązaniach, no i wiadomo, że one muszą oprócz tego wytrzymać jeszcze parametry środowiskowe, tak? Czyli te wszystkie wstrząsy, temperaturę i tak dalej. I one są projektowane u nas. Co więcej, algorytmy, które są w środku, też w zależności od klauzuli, są opracowane u nas. I to też kultura, jak się tworzy takie algorytmy, jest wyjątkowa, w zależności oczywiście od klasy tego algorytmu, natomiast no jest to fascynujące obserwować. Ja zawsze w pełnym respektem wchodzę do budynku, gdzie jest krypto u nas, bo tam jest najwięcej doktorów na metr kwadratowy ever, ale fantastyczna praca i fantastyczne kultowanie tradycji naszych geniuszy tutaj od dekryptażu Enigmy. Natomiast dalej opracowujemy, ale również jesteśmy po to, by te kody łamać. Dalej te tradycje są u nas utrzymywane i ten intelekt i te osoby, które wykorzystują swoją wiedzę do tego, by szukać podatności w algorytmach, również u nas działają. Okej, no dobra, to takie szybkie podsumowanie, a później na sam koniec będzie oczywiście, będę otwarty na pytania, natomiast to trochę o czym mówiłem. Oczywiście specjalnie rekrutujemy cyber.mil.pl przez Kariera, tak? Po tym filmiku. Dobrze. Okej, czy do tej części jakieś pytania? Ktoś ma? Być może? Tak. To nie tylko my, bo chociażby te wszystkie analizy, które wskazują, prawda, że może tak się pojawić komputer kwantowy, który dokona pewnej różnicy i ten algorytm Shora pokazuje chociażby, jak bardzo może być wykorzystany do tego. Więc z jednej strony patrzymy na to, jak nasze algorytmy mogą, zresztą jest cała filozofia teraz opracowywania algorytmów, które będą postkwantowe, czyli będą odporne na ataki kwantowe, ale z drugiej też oczywiście jesteśmy zaciekawieni, jak można by wykorzystywać komputer kwantowy do działania, do dekryptażu. Tak? Więc no jest tu wyścig zbrojeń, ale jest on na naszym radarze od dłuższego czasu, nie tylko na naszym, na NATO też. Więc te algorytmy, grupy robocze, które nad tym pracują w sojuszu również działają. Dobra, nie ma co do struktury, no to najwyżej na sam koniec. To teraz tak, oczywiście chciałem wam pokazać coś z Windowsem, nie? Chociaż od razu wybaczcie, bo pewnie zardzewiałem przez te lata, ale dzisiaj mi moi eksperci tłumaczyli, że dam radę, mówią, bo to jest w sumie prosty case, oni to zrobili, tak, znaleźli, więc się z wami podzielę ich pracą. Natomiast no zapewnie słyszeliście albo nie, na nasze systemy sieci nie oddziałują zwykli cyberprzestępcy. Tak, bo możemy tych aktorów, złośliwych aktorów cyberprzestrzeni podzielić na kilka grup, możemy mówić o jakichś tam hakerach, no chociaż słowo haker to ma swoje znaczenie też pozytywne, ale o różnych
przestępcach, grupach zorganizowanych, dzieciakach, które się bawią, ale też o takich grupach, które są sponsorowane przez rządy. Jakby mamy ten przywilej, że na nas oddziałują te ostatnie, tak zwane Advanced Persistent Threats, czyli takie grupy APT, które, które dostały zadanie. Idź i wyciągnij informacje z systemów wojskowych, no bo te systemy mają wartościowe informacje i oni mają swoje zasoby, mają wiedzę i nie poddają się, jak jest za trudno. Tak? Czy jak dzisiaj się nie udaje, to próbują jutro. I oczywiście jedno z naszych zadań związanych z cyberrozpoznaniem jest nauczenie się taktyk, technik i procedur, jakimi operują te grupy APT. Co więcej, my ich poznajemy, są różne mechanizmy, sposoby, by ich poznać, ale również dzielimy się z naszymi partnerami na ten temat i też uzyskujemy informacje od naszych partnerów na temat tego działania. I to jest taki chociażby przykład jednego z ataków, gdzie tak naprawdę, o ile dobrze pamiętam, to Ukraińcy pierwsi zauważyli, że dochodziło, że jest pewna podatność, która była wykorzystywana, która pozwoliła na przejęcie danych. I to zero day tak naprawdę. I my też się trochę przy tym zaangażowaliśmy. Natomiast oczywiście, jak tutaj będziemy mówić o poczcie, mówię teraz o systemach jawnych i o tych, co jest wystawione na świat. Wiadomo, przez to, że są wystawione na świat, to są pod presją tych grup APT, ale też będę mówił przede wszystkim tutaj nie o systemach wojskowych, bo ten atak akurat nie zmaterializował się w naszych systemach z różnych względów, o których zaraz powiem. Natomiast jestem przekonany, pewny jestem, że wiele podmiotów w Polsce ucierpiało, wiele firm ucierpiało, wiele być może dalej cierpi i jeszcze o tym nie wie. Ale oczywiście, nie wiem czy znacie, ale opowiem brute force, ktoś wie, nie mam już nagród, ale ktoś wie tak za darmo powiedzieć, co to jest? Dokładnie, czyli próbujemy wielokrotnie na jednego użytkownika wiele różnych prób odgadnięcia hasła. Czym to się różni od password spraying? Albo to jest brute force, czyli właśnie jedno konto poddaje się wielokrotnym próbom odgadnięcia hasła, możemy powiedzieć, a to jest reverse brute force, czyli mamy jedno hasło i puszczamy na wiele kont. I to oczywiście są różne techniki ukrywania tego. To jest bardzo zauważalne, tak? No bo jak macie konto, jak ktoś ma dobrze swoje polityki bezpieczeństwa poustawiane, to po 3 nieudanych nawet mu się blokuje pewnie. Natomiast to jest głośne, tak? Czyli jest atakowane jedno, jeżeli ktokolwiek cokolwiek ma jakąkolwiek minimalną poziom cyberbezpieczeństwa do siebie, to od razu zauważy, że coś się dzieje. Przy tym, jak jest duża sieć, nie tak łatwo odgadnąć, bo idzie kilka haseł, które zazwyczaj gdzieś tam wyciekały, są popularne i idzie na tysiące lub dziesiątki tysięcy kont z założenia, że trafią gdzieś. Phishing, to socjotechnika, czyli zazwyczaj po co łamać coś, jak można grzecznie zapytać i zazwyczaj ktoś poda. Jedna chyba z najlepszych metod, nie chciałbym powiedzieć, że dużą skuteczność niestety ma dalej. Mnie to dziwi, aczkolwiek my w ramach naszych zadań red teamingowych puściliśmy takich parę prób phishingowych na naszą infrastrukturę, oczywiście mając zgody wszystkich świętych na to. No i też się zdziwiłem, że wielu ekspertów, takich wyjadaczy od cyberbezpieczeństwa, co tam właśnie myślą, właśnie to też mnie taka może trochę pycha, że gubi, że po prostu oni po prostu poddali. Nie? To jest fascynujące. Natomiast tak, wystarczy wysłać spreparowaną wiadomość, wiecie, tam różne techniki, jak uzyskać login i hasło. Mógłbym historie opowiadać różne. Ale to, co najbardziej interesowało też nas, to jest ten Zero Day i go zaraz chwilę wam powiem, o nim chwilę poopowiadam. Bo jeżeli mówimy o tym Zero Dayu, to jest wyjątkowe, bo wektor atakowy sieć. Złożoność praktycznie zerowa, czyli ten dzieciak by przeprowadził. Jakie przywileje są wymagane? Praktycznie żadne. I jaka interakcja z użytkownikiem? Żadna. Ktoś mi powie, coś takiego nie istnieje, nie? Kiedyś jak opowiadałem takie historie, to ktoś mi też tłumaczył, że to jest niemożliwe. No i oczywiście poufność, integralność, dostępność, high. To jest golden zero day. To jakby chodzi za dobre pieniądze, coś takiego. I właśnie, i to jest ciekawa historia za tym, która idzie. Natomiast my też zauważyliśmy
pewne prawidłowości i ten atak. Ale jak on przebiegał? Otóż można było wysłać do kogoś informację czyli zadanie, na przykład spotkanie. Najlepiej ustawić datę taką, która już miała miejsce, czyli się odbyła. Spotkanie, zaproszenie na spotkanie, które się odbyło. I tutaj była taka fajna sytuacja, że wiecie, jak dostajecie, to jest taki dżingiel, tak? Że tam jest jakiś dźwięk, że coś przyszło, że coś się zbliża i tak dalej. Natomiast okazało się, że w tym miejscu można mieć dostęp do pliku z audio, ale również dobrze można było zasób sieciowy podpiąć. I co się zadziało? No to już jak ten użytkownik był uwierzytelniony i dostał coś takiego, nic nie musiał zrobić, to otworzył się zasób sieciowy i po sambie zaciągał, co więcej, do tej samby pchał credentiale. Czyli był hash NTLM-owy wysłany na ten zasób sieciowy. No, ci, co się znają na Windowsach, się uśmiechają, bo ten tam pan albo pani po drugiej stronie jakby miała już hasza, tak? Użytkownik nawet nic nie wiedział, że jeżeli certyfikat używał, no to musiałbym się zastanowić. Natomiast na NTLM-ie, jeżeli był NTLM dokładnie włączony, dostawał z automatu, hasza NTLM-owego. No i tam później to już sami wiecie, co się z tym dalej mogło dziać. Tak? No jak próbował łamać, wielokrotnie się udawało mu wziąć i znaleźć login i hasło. No i oczywiście jak ktoś nie miał MFA, nie miał wieloskładnikowego uwierzytelnienia, no to się rozszerzało. Dlatego jak ja też z zespołem informowaliśmy nawet publicznie kiedyś, tam chyba też w 19 czy 20, że jedno z pierwszych zadań, jakie stwierdziliśmy w naszej sieci, to jest uruchomienie MFA. I to uruchomiliśmy chyba w 20 roku w całych tych naszych sieciach, wszystkich wieloskładnikowe uwierzytelnienie. To niektórzy tam mi pisali dopiero teraz na Twitterze, jak się pochwaliliśmy, bo to było mega osiągnięcie przy takich sieciach, żeby MFA uruchomić. To było mega osiągnięcie, które nas teraz ratowało wielokrotnie. Natomiast ja dopiero jak zobaczyłem, jak ten atak poszedł po Polsce, zorientowałem się, ile poważnych instytucji nie ma wieloskładnikowego uwierzytelnienia. A propos, kto u was ma, może tak zapytam, wieloskładnikowe uwierzytelnienie? Okay. Na co mamy, to mamy, ale mamy. To zależy, powiem, w jakiej sieci. No. To zależy w jakiej sieci, ale też nie jest tak, to jest tak zrobione spokojnie, ta baza nie wyjdzie. Natomiast no i tam później to wiecie, jak to już wyglądać mogło, co obserwowaliśmy, ale z takich ciekawych rzeczy, ktoś wie, co to jest? No to pewnie wie, kill chain, znacie kill chain? Kill chain, tak? Jak każdy atak się przeprowadza, to jest kilka faz. Czyli jest najpierw rozpoznanie, tak? Później uzbrojenie, najpierw rozpoznajemy cel, sprawdzamy, jakie ma podatności, co tam można zrobić. My, w sensie każdy, kto coś złośliwego robi w sieci, rozpoznaje. Później oczywiście w zależności od tego, co tu wykryje, jak rozpozna zagrożenia, no to może uzbroić, musi dostarczyć, musi eksploitować, zainstalować, najczęściej być tam, sobie zapewnić byt, powrót do command and control i uzyskiwanie swoich celi, tak? Więc, no i oczywiście jak mówimy o brute force password, no musimy przejść przez te praktycznie wszystkie fazy, tak? No, praktycznie, czyli musimy rozpoznać, musimy dostarczyć, musimy się zalogować, musimy coś eksploitować, musimy się połączyć z command and control. Jest to proces dość widoczny. Działy bezpieczeństwa robią wszystko, żeby przerwać atak, najlepiej przed delivery nawet, tak? Czyli żeby nawet jak coś się dzieje, to żeby to zatrzymać, a już na pewno przy eksploitacji. Natomiast, no i okej, przy takim brute force ataku czy password sprayingu to wygląda mniej więcej tak. Phishing, no to podobna sytuacja, czyli znowu rozpoznanie tej ofiary, najczęściej najsłabszy element, który można wykorzystać. To nie zawsze musi być dany użytkownik, bo może mieć odpowiednie szkolenia, ale często zdarza się tak, że na przykład sekretarka albo ktoś mniej świadomy. Kiedyś tak.
Kiedyś była taka w służbie, jak się było popularne, teraz już tego nikt nie praktykuje, ale kiedyś to było coś takiego dumpster diving. Nie wiem, czy znacie tą metodę ataku? Ktoś wie, co to jest dumpster diving? No. To było przed mediami społecznościowymi. Teraz wszyscy wszystko publikują, już tak nie trzeba. Ale kiedyś takie próby ataku, na przykład socjotechniki, zresztą ja się gdzieś tam przez moment tym specjalizowałem, że wystarczy mieć, nie wiem, paragon czyjś z wczorajszych zakupów i zadzwonić do tej osoby i powiedzieć, a pani wczoraj robiła, pan robił wczoraj zakupy, nie wiem, zapłacił za nie 400-500 złotych. Osoba wie tak, a ja dzwonię z tego sklepu, bo wygrała pani coś tam. I już jest powód do tego, żeby przeprowadzić sotok techniczny, czyli skrócić ten dystans, bo normalnie jakbym zadzwonił, podaj mi hasło, to nie poda, tak? Ale te fazy mniej więcej tak samo wyglądają, czyli trzeba znaleźć ofiarę, uzbroić, dostarczyć, eksploitować. No tutaj mamy różne fazy wtedy, bo albo instalujemy, albo nie instalujemy cokolwiek, natomiast wykorzystujemy, uzyskujemy nasze efekty. Natomiast w tym Zero Day'u to wyglądało tak. To wyglądało tak. Czyli tak naprawdę przeskoczyliśmy już kilka, nic nie trzeba było instalować. Tak? I nic, nie musiała być komunikacja zwrotna do Command and Control. Po prostu ktoś miał login, hasło, logował się. A no właśnie, no to ogólnie jest takie, gdzieś tam kiedyś to znalazłem, ale jest to takie, jak jesteście administratorami i coś się dzieje, no to tak, jeżeli ktoś wam jako administratorzy zabierze hasło, tak, czy tam pozyska wasze hasło, no to jest bardzo źle. Zmiana haseł, logów, poszukiwanie persystencji w systemie, działania zaradcze, aktualizacja oprogramowania, no trochę pracy, ale ogólnie do przetrwania. Jak jakiś użytkownik o wysokiej wartości informacyjnej, no jest źle, chwilowa blokada konta, sprawdzenie w logach, co się dzieje, no i później tam szkolenie oczywiście dla niego i przerwa dla zespołu cyberbezpieczeństwa. Jak jest użytkownik z pustą skrzynką pocztową, to w sumie co się stało? A propos, macie takie przypadki, że ktoś wam się próbuje na pustą albo na takiego misia w ogóle, który tam nic do niczego nie ma zastępu? Więc a propos, nic się nie stało, chwilowa blokada konta. W ogóle jest tak, że często można nawet znaleźć, że ktoś odchodzi z jednostki, czy tam takich informacji publicznych, spróbować na te konto oddziaływać. I taka pewna ciekawostka, ale do tego konta wrócę jeszcze, bo ono jest bardzo ważne, to ostatnie. Natomiast no tutaj Microsoft poinformował, że ogólnie mieliśmy taką podatność, no i dajemy wam wytyczne, co powinniście zrobić, no ale ogólnie poustawiajcie i będzie dobrze. Będzie dobrze. Świat się zastosował do tego i to było dobrze, tylko że ten adwersarz na tym nie zakończył. Ale zanim do tego, czy wdrożyliśmy to, o czym było? No jeżeli jest dobrze firewall ustawiony i w ogóle samba wychodzi na zewnątrz, to aż się prosi. Więc było różnych kilka metod, żeby ten atak zatrzymać, żeby się nie zmaterializował. Już nie mówię o MFA, ale również właśnie dobrze skonfigurowane urządzenia brzegowe, sokiści jak są dobrze, system ochrony poczty elektronicznej, klucze sprzętowe, no to eksperci wiedzą, natomiast wy pewnie też. Ten atak jest wiele miejsc, gdzie mógł się nie zmaterializować, pomimo tego, że to był, tak jak widzieliście, bardzo dobry, nie wymagający interakcji z użytkownikiem Zero Day. Tylko że adwersarz dalej atakuje. No i teraz, jeżeli adwersarz atakuje administratorów, to w sumie zrozumiałe. Aczkolwiek nie zawsze, bo dobry adwersarz nie atakuje bezpośrednio administratorów, gdyż wie, że jak są dobrzy sokiści, czy ludzie na soku, którzy to monitorują, to konta ze szczególnymi uprawnieniami będą monitorowane, powinny być monitorowane ponadnormatywnie. Chyba że wracamy do sytuacji, że mamy rozdzielone działy IT i cyber, one się nie lubią ze sobą i parę innych takich kwestii. Natomiast ogólnie wiadomo, że użytkowników z uprawnieniami monitorujemy szczególnie i pewne reguły nam wyskakują na naszych, powinny nam wyskakiwać, jak jest dobry zespół cyberbezpieczeństwa. Użytkownik o wysokiej wartości informacyjnej, w sumie zrozumiałe, bo chcemy wyciągnąć informacje, adwersarz chce wyciągnąć informacje od konta, które przynosi jakąś wartość. Natomiast
użytkownik z pustą wartością informacyjną, to jaki jest cel takiego ataku? I ktoś ma pomysł, jaki może być? Dobra, a jak już być na tym koncie, które w sumie nic nie ma, do niczego dostępu? Ale w jaki sposób? Ale jest konto, słuchajcie, no ono jest tam zwykły użytkownik, do niczego nie ma dostępu. No dobra, a nikt nie powiedział tego, co zrobił adwersarz, więc się z wami podzielę, chyba nikt jeszcze. Można liczyć też na miskonfigurację, na przykład polityk. Na przykład użytkownik może wygenerować sobie certyfikat czyjś. Też może. No dobra. To ja wam przedstawię, co zrobili adwersarze w tym konkretnym przypadku. Znaczy oczywiście poprzez modyfikację uprawnień na folderach, poprzez nadanie konta domenowemu roli Application Impersonation. O właśnie. A to będzie dobre. A tylko to Paweł nie może mówić pewnie, bo ta rola Application Impersonation. Kto mi powie, co to za rola? Ja jestem w czerwonej koszulce. Ale no i coś więcej? No, trochę prawdy w tym jest. Ale... Działanie jako aplikacja. No i coś jeszcze więcej? A na przykład przy jakiej usłudze jest ono wykorzystywane? No ale okej, ale jeszcze tak coś więcej, w sensie... No dobra. Aplikacja, która przy backupach. Jak robicie backupy, to dobrze Paweł mówię? Kojarzę dobrze? Jest ta rola wykorzystywana. Czyli ona zmienia całkowicie, można zmieniać ustawienia, czyli coś, co ma rolę Application Impersonation, może być wykorzystywane. Adwersarz o tym wiedział. No oczywiście trzecia, o której dzisiaj nie będę mówił, bo on nie wykorzystywał. Czyli co mieliśmy w tym? Czyli mieliśmy pozyskanie logowania do jakiegoś człowieka, tak? O niskich wartościach i wchodzenie na konto Outlook, uruchamianie jakichś modyfikacji uprawnień, czy w tym przypadku i login hasło. I co właśnie zrobił, czy mamy dwa tu przypadki, o którym będę chciał mówić, czyli ten pierwszy najpierw, modyfikacja uprawnień, to co zrobił adwersarz. Ma zawodnika o niskiej wartości, albo jakiegokolwiek zawodnika o niskiej wartości informacyjnej, albo jakiejkolwiek wartości informacyjnej i modyfikuje mu uprawnienia. Modyfikuje mu, jak wejdziecie sobie w uprawnienia i macie ogólnie w permission, macie default na none, to on zmienia na owner. Co to ustawienie zrobi? Tak. Default to jest anonimowy dostęp z internetu. I co to zrobi, jak będzie owner? Pełny dostęp. No dobra, zaraz wrócimy do tego. Zmieniono tutaj na owner, a to jest nawet zrzut. Jak zobaczycie po timeline'ie, to co się zrobiło? Nie, żaden użytkownik nie zrobił, tylko skrypt. No i okej, czyli ten użytkownik, tego nie było nigdzie w wytycznych ani Microsoftu, to jest coś, co my zauważyliśmy u różnych naszych partnerów. Czyli zostało zmienione, tak jak pokazuje, owner. I koniec. I teraz przy obsłudze incydentów, jeżeli ktoś mówi, dobra, weszło, weszli ci, czyli wracamy do tej tabelki, co tam było, tak? Trzeba posprzątać, trzeba zmienić hasło i tak dalej. Zresztą wiele różnych instytucji od razu mówią, zmieńcie hasła. Ci, co nie macie MFA, zmieńcie hasła, temat zamykamy, tak? Popatrzymy w logach. Nikt praktycznie nie sprawdził, czy była modyfikacja tych uprawnień. Co to spowodowało? A, to już drugi przypadek. No to powiem na tym. To spowodowało, że jeżeli obcy byli u danego użytkownika i ustawili mu na owner, to dostęp do jego skrzynki był możliwy od każdego innego użytkownika. Czy wystarczyło zalogować się na konto tego bezwartościowego użytkownika, ale jeżeli wcześniej ustawiono uprawnienia innemu użytkownikowi, to ten bezwartościowy miał dostęp do jego skrzynki. Jakby dobrze przedstawiłem? Wszyscy zrozumieli? Więc możecie sobie wyobrazić, czyli na przykład macie tam takich kilku pacjentów, którzy zostali przejęci, nie ma MFA, nie ma innych ustawień, przejęto im, zmodyfikowano od razu im uprawnienia, no i on zmienił hasło, czy wymuszono na nim zmianę hasła, natomiast dalej
dalej były te ustawienia zostały. Więc wystarczyli, że był jeden złośliwy klient przejęty w danej sieci, dane wszystkich innych, którzy kiedyś byli przejęci, były dostępne. No oczywiście, jeżeli był tutaj trafiony bardzo ważny użytkownik, no to o dużej wartości informacyjnej, no to jego dane były przejęte. Przy tej zmianie utworzono konto o tych uprawnieniach, czy application impersonation, gdzie znowu były nadawane uprawnienia grupie owner, ta sama technika. No i teraz wiadomo, jak atakujący trafi administratora, tak, no to wiadomo, że ma szczęście. Znaczy, jest już dobrze, już nic więcej nie trzeba. Tak? Golden ticket, jak jest przejęty, to już jest sieć jego. Natomiast no, oczywiście, jak są użytkownicy o dużej wartości informacyjnej no, i ciekawym kontem, to można wyciągać. Natomiast no, cały czas nas to zastanawiało, że non-stop są ataki naszych partnerów na puste skrzynki. I to był ten powód. EWS, to będziecie wiedzieć lepiej niż ja. Okej, to ta technika, co przed chwilą mówiłem, to jest tutaj na tym slajdzie sobie pokazana, tak? Czyli konto dowolnego użytkownika, połączenie z wykorzystaniem EWS-u, skrzynka pocztowa i wyciąganie tego, co tam cały czas na tej skrzynce się pojawiało z tych skrzynek skompromitowanych. Dobra, no i tak się podrapaliśmy w głowę trochę i mówiliśmy, okej, no co z tym można zrobić, tak? No bo jakby nam się udało uchronić ze względu na konfigurację urządzeń bezpieczeństwa, natomiast wielu padło. Więc z zespołem ja zdecydowałem, że zespół, to może tak, że zespół opracuje narzędzia, które zostały opracowane i są dostępne na naszej stronie, łącznie z artykułem, który możecie poznać. I oczywiście tam wdrożenie mechanizmów umożliwiających wykrycie połączeń do skrzynek pocztowych, aczkolwiek te nasze skrypty wam mogą pozwolić dowiedzieć się w ogóle, czy te modyfikacje u was nie zostały zrobione, bo jakby tej ostatniej mili nie było tutaj dokonanej, czyli no była informacja o zagrożeniu, była informacja o zero day'u, że jest problem, natomiast użytkownicy dalej, i przypuszczam, że są tacy użytkownicy, którzy są dalej ofiarami, przypuszczam, że nawet kilku znam, są dalej ofiarami, ale mają ten taki syndrom wyparcia, tak? Że to my to raczej nie, bo by to świadczyło, że ja źle dbam o bezpieczeństwo tej sieci. Znaczy, ja wiem, że oni są, więc zachęcam do przejrzenia tych wytycznych, tych skryptów, no ale oczywiście wdrożenie mechanizmów umożliwiających wykrycie, sprawdzenie, co tam chodzi, no to już sami znacie modus operandi tej grupy. To jest jedna z grup APT, która działa, ale oczywiście też rekomendacje Microsoftu czy służby chociażby Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych też później nad tym podziałały. Nasze skrypty dostępne cały czas dla was do dyspozycji w zależności oczywiście od tego, w jaki sposób, czy to jest on-premise, czy to jest w chmurze. To jest nasze podejście do rozpoznania, czy jest się zainfekowanym, tak? Albo czy było się zainfekowanym. Natomiast oczywiście zachęcam do tego, by się pochylić nad tym, bo wiem, że wielu jest takich, którzy padli ofiarami. No oczywiście dziękujemy wszystkim innym, i nam podziękowano też, więc się tym pochwalę, bo ta informacja, którą opublikowaliśmy, została przeanalizowana, czy to zarówno przez Microsoft i jego zespół cyberbezpieczeństwa, czyli przez innych ekspertów, gdzie podkreślili, że Wojska Obrony Cyberprzestrzeni wniosły tu różnicę. Dziękuję za uwagę. To tyle z mojej strony. Wielkie brawa. Bardzo dziękujemy, panie generale. Dzięki bardzo. Może jakieś pytania macie państwo? Ja się umówiłem tam z transmisją, że będę podchodził z mikrofonem, bo tam, żeby słyszeli. Dobra. To jak bronicie tej cyberprzestrzeni? Czy macie możliwość prawną, w ogóle zezwolenie na aktywną odpowiedź? Tak ładnie powiem. Aktywna odpowiedź. No, dobra. I to jest pytanie? Czy jeszcze jedno? To jest pytanie. Okay. Pierwsze.
To teraz tak, no prawo wiecie dobrze, że nie nadąża za zmianami w technologii, niestety, tak? Więc połowiczną odpowiem. Czyli w artykule 15 ustawy o obronie ojczyzny jesteśmy zdefiniowani jako podmiot uprawniony do proaktywnej obrony i aktywnej ochrony systemów i sieci. Ona jest zdefiniowana w naszych doktrynach, czyli mówi, że w zależności jeszcze od systemu i sieci, że musimy być bardziej proaktywni, czyli że polujemy na adwersarza, rozpoznajemy go, możemy się z nim bawić, wchodzić z nim w interakcje, możemy próbować w honeypotach zamykać, możemy się go uczyć, możemy wymieniać informacje z służbami. Natomiast zostaje ostatnia mila, czyli teoretycznie tak, aczkolwiek nasze ustawodawstwo, bo wiecie, że jest różne ustawodawstwo. Jedni mają takowe w niektórych krajach, że to, co jest wprost niezabronione, jest dozwolone, a u nas każda jednostka i my też działamy na podstawie prawa i w ramach obowiązującego prawa. Ja to wielokrotnie już podnosiłem też do przełożonych, że potrzebujemy kontratypu. Czyli z jednej strony mamy definicję, że możemy działać w pełnym spektrum, ale z drugiej strony nie do końca nas ktoś zwolnił z odpowiedzialności karnej za działanie takie. I to wymaga zaangażowania wielu prawników i wielu ekspertów, bo prawnicy nie rozumieją tych aspektów, a ja też nie chcę mieć, nigdy bym nawet nie chciał, żeby mój następca, ani ktokolwiek miał takie uprawnienia, że nie wiem, dzisiaj przychodzi i mówi, okej, to sobie zaatakujemy sobie dzisiaj, nie wiem, Albanię, albo no może Albania to nie, ale tam, nie wiem, Koreę Północną. Ale powinna być świadomość i ten deterrence, czyli to odstraszanie, które ma duże znaczenie, że jeżeli nas zaatakujesz, to my ci odpowiemy w myśl prawa międzynarodowego adekwatnie do ataku. I w chwili obecnej moi partnerzy zagraniczni, czyli Amerykanie i Brytyjczycy chociażby i Francuzi, już to przepracowali u siebie. Czyli tam nie może przyjść dowódca teoretycznie stwierdzić, ok, dzisiaj atakuje, ale jeżeli ktoś zaatakuje, to może odpowiedzieć adekwatnie do ataku. I zresztą generał Nakasone swego czasu nawet artykuł dał o tym, że atakował nawet Rosję. Ale to jest u nas, to wymaga jeszcze, no wiecie, wyobraźcie sobie, że teraz pojawiłaby się taka dyskusja, że nie wiem, wojsko chce atakować, nie wiem, obywateli czy coś takiego. Wierzcie mi, takie głosy też by bywały, więc trzeba to jasno, przejrzyście powiedzieć, ok, ja mam takie opracowania prawne, zresztą to był temat, który jest największym wyzwaniem, jakie zostało przed nami jeszcze, bo ludzie, eksperci, naprawdę szereg różnych inicjatyw, możecie popatrzeć, które zbudowaliśmy i te zasoby są intelektualne duże, natomiast to największe wyzwanie i tak naprawdę chyba moje ostatnie, mam nadzieję, że uda mi się odejść ze stanowiska w momencie, jak postawię tą kropkę nad i, czyli w prawie będzie to do końca zdiagnozowane, że w jakich warunkach, kiedy siły zbrojne mogą być wykorzystane, bo nawet nasze prawo nie do końca rozróżnia pomiędzy wykorzystaniem sił zbrojnych. Jest ustawa o wykorzystaniu sił zbrojnych poza granicami państwa. Ale to jest takie, że wiecie, wojska fizycznie są poza granicami państwa i prezydent na to zgodę daje, tak? Bo efekt może być taki, że może być wojna w konsekwencji. Natomiast my z jednej strony trochę w rozkroku, bo działamy, nasze efekty mogą być poza granicami państwa, ale z drugiej strony jesteśmy fizycznie w naszym kraju. I znowu mam te fantastyczne, ja uwielbiam rozmowy z prawnikami, naprawdę. Szkoda, że nie nagrywam ich, ale jak są czasem dwóch prawników, to trzy opinie są, tak? Więc jedni mówią tak i tu, inni mówią tak i nie, inni mówią tak, ale dotąd. Więc w chwili obecnej jestem przekonany i te prace i dyskusje trwają, też takie burze mózgów, by komponent miał wpisane w prawie konkretnie, czyli z jednej strony opiekujemy się, co to są bym chciał z definicji, co to są systemy niezbędne z punktu widzenia sił zbrojnych, żeby nie było. I jeżeli ktoś atakuje te systemy, to żebyśmy mogli odpowiedzieć i żeby to była autoryzacja dowódcy komponentu, a nie jakaś zgoda prezydenta na to. Zresztą przykład z Stanów Zjednoczonych, gdzie dowódca miał podobnie na samym początku, czyli miał executive order od prezydenta, ale wyobraźcie sobie sytuację, że serwer jest aktywny 4 godziny, a ktoś ma uzyskać zgodę prezydenta na działanie na piśmie podpisane w 4 godziny. Jakby niewykonalne, nawet Amerykanom się to nie udało. I później była zdefiniowana, jest obecnie tam reguła, w której dowódca jest preautoryzowany do działania, czyli ma określone reguły, triggery mu się zgadzają, odpala swoje zespoły. Natomiast to nie zmienia faktu z tego, że ja te zespoły od 19 roku przygotowuję, niezbędną wiedzę i niezbędne narzędzia do tego.
Więc jeżeli będzie zielone światło, to oni będą już gotowi. Natomiast no oczywiście jak jest wojna, no to w tym momencie jakby ten aspekt przestaje być brany bezpośrednio pod uwagę. Natomiast no każdy, kto zajmuje się chociaż trochę z uzyskiwaniem właśnie dostępu takiego, no zdaje sobie sprawę, że jeżeli ktoś w czasie wojny wyda polecenie dowódcy komponentu, że działaj, no to on musi przygotować środowisko operacyjne do działania. Czyli on musi mieć te wszystkie 7 faz, albo te 4 pierwsze, tak? Czyli musi mieć już rozpoznanie, musiał mieć stworzone narzędzia, musiał je dostarczyć i najlepiej zainstalować tam i żeby one czekały już, tak? No i teraz sami wiecie, jak te 3 skill chaina się zmieniają w sposób dynamiczny, czyli podatności się zmieniają, dostęp może być dzisiaj, jutro może go już nie być. Więc to jest temat bardzo złożony, natomiast jak najbardziej poruszam go z premierem Kamyszem i z premierem Gawkowskim. Mam nadzieję, że w perspektywie, tak jak powiedziałem, to nie jest tak, że jak powiedziałem teraz, że chciałbym odejść, jak ta kropka będzie i teraz będę przedłużał tak długo, żebym nie odszedł nigdy, ale no nie, no jakby moja kadencja chyba się kończy w 26 na tym etacie, więc mam nadzieję, że do tego 26 będę mógł przekazać następcy komponent już, który po prostu będzie mógł działać, albo będzie działał wcześniej, tak, no ale na chwilę obecną w wielu aspektach budujemy kompetencje. To musicie tam tych polityków tam pisać do nich na Twitterach, kiedy wojsko będzie miał cyber, tak? Albo lepiej nie piszcie, bo pójdzie, że to ja kazałem. Dobra. Karol, czyli odpowiedź jest taka po angielsku like for like. Jeden serwer za jeden serwer, jak oni nam... Ale do czego innego chciałem nawiązać, bo przedstawiłeś ten case i on summa summarum taki trochę skomplikowany jest. Wygląda na to, że w naszym kraju lepiej jest na pana Michała temat załatwić. I mam pytanie, bo wy gromadzicie tę wiedzę, jak te ataki mogą wyglądać. Czy na tej podstawie budujecie jakieś guidebooki i ktoś was prosi, żeby tych, którzy są najsłabszym ogniwem, czyli ludzi kompletnie nieświadomych, a odpowiedzialnych za nie wiadomo jakie rzeczy, żeby z nimi rozmawiać, czy to tylko ABW jest w to zaangażowane, bo ich tam jest trochę mało i oni jednak nie siedzą tak głęboko i tak blisko tego tematu jak wy? To skomplikowane. Oczywiście tak, żeby była jasność. Współpraca między trzema ze CSIRT-ami chyba nigdy nie była lepsza. Czyli to, co nam taki wspólny nasz sukces, który się udało, myślę, i to jakby bez względu na polityków, eksperci, to, że oni się znają, wiecie, to ma ogromne znaczenie, że oni się znają, że się wymieniają informacjami. To ma ogromne znaczenie też na moim poziomie. Ja znam wszystkich dowódców. My mamy nasze Cyber Commanders Forum, gdzie spotykamy się regularnie 2 razy przynajmniej w roku. Wszyscy dowódcy z NATO, cyber, ci co mają dowódcę, bo to różnie bywa. Niektórzy nie mają dowództw, ale mają jakąś na pewno jedną osobę w kraju, która w wojsku odpowiada za cyberbezpieczeństwo. My się znamy, mamy do siebie numery. Jak coś się dzieje, no to bywa tak, że po prostu trzeba wiedzieć, do kogo zadzwonić, powiedzieć, słuchaj, twój serwer, czy serwer w twoim kraju coś robi złośliwego i weź się tym zainteresuj, bo w sposób dyplomatyczny, zanim my ambasady uruchomimy, to jest nieefektywny, a zdjęcie go być może to jest szpital, tak? I można jakiś efekt niepożądany wykorzystać. Więc tutaj dużo zostało zrobione. Czy można coś zmienić? Oczywiście tak. Ja bym nie chciał teraz zbudować takiego, że okej, jest dekawodz i już nikt nic nie musi robić, nie? Bo też jest to złudne, czasami czy politycy, czy ktokolwiek inny sobie powie, bo my mamy dekawodz. Natomiast no nie, no jakby wszyscy tutaj odpowiadamy za tą naszą cyberhigienę, za nasze tutaj, na ten fragment bezpieczeństwa sieciowego, ale też w MON-ie na przykład podjęta została decyzja na wzór amerykański trochę, w której byłem adwokatem. Mam nadzieję, że ona się zmaterializuje, czyli powstanie zintegrowane Centrum Cyberbezpieczeństwa. Czyli przy dowództwie, w naszym dowództwie będzie takie miejsce, gdzie oficer DKWOS będzie siedział razem z oficerem SKW, razem z oficerem SWW, razem z oficerem żandarmerii wojskowej. Czyli mniej więcej te jednostki, które mogą jakieś działania w cyberprzestrzeni robić. I tak, żeby po prostu nie było friendly fire trochę, żeby zdekonfliktować i skoordynować pewne działania, aczkolwiek to jest ogromne wyzwanie, bo to są instytucje, które każda ma swoją ustawę, każda ma swój zestaw zadań, no i oczywiście musimy zbudować taką kulturę organizacyjną. Ja o to apeluję. Amerykanie to przepracowali po 11 września. Oni tam, wiecie, mieli informacje wcześniej, tylko przez to, że się nie informowali, to być może dlatego doszło do tego, co doszło. Więc taka zasada, która w wojsku zawsze była i w innych instytucjach, że jest need to know, zasada wiedzy niezbędnej,
a my staramy się ja przekonywać, żeby była taka zasada need to share, czyli że podziel się, zwłaszcza, że jeżeli masz informacje i przekonuję, no, te lata w służbach też zbudowały mi pewien obraz tego, nie ma jednej instytucji i nigdy nie będzie, która ma wszystkie możliwe zasoby i wszystkie możliwe zadania. Dzięki współpracy, wymianie informacji mamy szansę biec szybciej i zabiec dalej. Jeżeli będzie każdy tam tą sektorowość swoją podkreślał, to po prostu nie będzie to efektywne i my to widzimy. Ja byłem takim autorem takiego spotkania i ono ma miejsce co roku już, SEAL Summit na poziomie NATO Secret. Spotykamy się w krajach NATO. Te spotkania są w dowództwie co roku i wymieniamy się wiedzą. Każdy, żeby usiąść do stołu, musi pokazać case ze swojego kraju, jak go obsłużył, jaki miał on impact i może wysłuchać tych wszystkich innych. I konkluzja jest zazwyczaj ta sama, czyli aktor jest ten sam, te same taktyki, techniki, procedury, nawet te same analizy tych samych próbek malware'ów, tylko brak wymiany informacji albo zbyt późna informacja, wymiana powoduje, że ten złośliwy aktor, ta grupa APT może oddziaływać na różne kraje tymi samymi narzędziami. No ale to potrzeba trochę czasu. W moim przekonaniu też mieliśmy taką kulturę przez lata, że wiecie, jak coś przychodziła informacja, to się dawało tajne i do sejfu, tak? I Amerykanie pokazali przy informowaniu o wojnie z Ukrainy, że no, informacje wywiadowcze, które przekazali, odtajnili i przekazali Ukraińcom, no jest niespotykane. I to jest najważniejsze przesłanie, które też próbuję zaszczepić w wielu miejscach, że my chronimy, klasyfikujemy informacje nie ze względu na to, że ta informacja jest tak wrażliwa, tylko ze względu na źródło tej informacji. Czy żeby nie narażać źródła, w jaki sposób to pozyskaliśmy. Bo jeżeli adwersarz by wiedział, że my mamy sondę gdzieś tutaj i ona nasłuchuje i uczymy się ich, no to jakby było to publicznie dostępne, no to wiadomo, że już ta sonda nie ma znaczenia. Natomiast jeżeli ta informacja może komuś pomóc, to się nią dzielimy. I faktycznie jak popatrzycie, szereg różnych porozumień, które zawarłem jako dekawod z różnymi podmiotami, mają na celu właśnie wypracowanie tych kanałów informacyjnych o tych zagrożeniach. Widzimy bardzo dużo z racji tego, że nasze systemy no, są cennym kąskiem dla tych wszystkich grup APT, więc mamy przegląd taktyk wszystkich grup, chyba, które próbują w Polsce oddziaływać i dzielimy się tym z naszymi podmiotami, z którymi współpracujemy. Nie mówię o tych ustawowych, bo oni wiedzą każdego dnia, nasza dyżurka każdego dnia praktycznie informuje o tym, co widzi i też uzyskujemy bardzo dużo informacji z podmiotów rządowych, które też mają pewne rozpoznanie w tym zakresie. A ja mam takie pytanie bardziej przyziemne. Jak wasza jednostka oddziałuje na rynek IT? To znaczy, czy specjalista przychodzący do Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni dostaje stopień, czy mu idzie od szeregowego? I odwrotnie, czy na przykład ktoś, kto na początku swojej kariery zaczyna, to może liczyć na jakby przeszkolenie? Mhm. Słuchaj, to bardzo dobre pytanie. To teraz kilka od razu informacji o tym, jak zaczęliśmy. W 2019 roku od razu wiedziałem, że w ogóle talent to będzie największe wyzwanie. Tak? Zresztą sami macie tą świadomość, chyba 16 000 ekspertów brakuje w Polsce z zakresu cyberbezpieczeństwa. Więc ja od razu zakładałem, że nie będę polował w sensie takim, no tak, polował na ten talent, przekonywał, przepłacał, w sensie, żeby pozyskiwać w ten sposób, bo to ma krótkie nogi. Zresztą Jeff Bezos kiedyś powiedział, że potrzebuje misjonarzy, a nie najemników i trochę racji w tym miał. Więc my uruchomiliśmy szereg procesów, które miały na celu w 2019 roku stworzenie talentu. Jednym to jest utworzenie Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego, który funkcjonuje przy VAT-cie. Super projekt, niesamowite dzieciaki, a jak skończyli, zresztą maturę zdali niesamowicie rozszerzoną z informatyki, a jak skończyli, poszli na VAT w większości, nikt nie zmusza ich, ale chyba na 25 osób, 21 czy 22 poszły na VAT, to wykładowcy powiedzieli, że są na poziomie programowania drugiego roku studiów. No ale to jest jeden. W każdym województwie jest utworzona klasa, CyberMil z klasą, taki projekt, że jest klasa z zakresu cyberbezpieczeństwa, gdzie my tam pilotujemy tych dzieciaków z założenia, żeby dołączyli do nas. Na VAT-cie i Akademii Marynarki Wojennej zdublowaliśmy, a w jednym miejscu potroiliśmy ilość
studentów na kierunkach cybernetyka lub elektronika, telekomunikacja. Co więcej, szereg różnych projektów, czyli studiów podyplomowych, które miały zbudować. I teraz oczywiście jesteśmy otwarci na tych cywili, i to są takie dobre liczby, które przychodzą, nie wiem, po 125, 130 podporuczników, inżynierów, na przykład, które przychodzi i witamy w naszym dowództwie co roku. Robi to różnicę. Jak nagle zostaje taki zastrzyk. Wiadomo, że oni są na samym początku, no ale magister, inżynier już, tak, to jakieś podstawy mają. Legia akademicka, kolejna możliwość, czyli idzie się do wojska w wakacje, jak się studentem. Ma się jeden kurs, kiedyś było 2, teraz niestety ta ustawa trochę to zmieniła, są 3 razy wakacje. Raz ta dobrowolna zasadnicza, 6 tygodni bodajże, następnie kolejne wakacje, wychodzi się jako kapral rezerwy, następne wakacje wychodzi się jako podporucznik rezerwy. To jest naprawdę skrócona ścieżka. I oczywiście jest tam ta nasza cyber część. Ja mam wielu na salach operacyjnych podoficerów, którzy skończyli Legię Akademicką. To jest ten. I coś, z czego jestem bardzo dumny, chociaż to była droga. Ja kiedyś książkę napiszę chyba na ten temat. Albo nie, żartuję, nie napiszę. Udało się przekonać, że cywil, który jest magistrem albo inżynierem, no najlepiej magistrem, inżynierem z informatyki, elektroniki, telekomunikacji, może pójść na 3-miesięczny kurs oficerski na VAT i jest promowany na podporucznika. To nie jest taki podporucznik w sensie dowódca podporucznik, bo mu brakuje tego doświadczenia, natomiast on może być specjalistą, może iść w stopniu w dowództwie, tylko on ma tam wpisane, że on jest ekspertem, tak? Jakby miał zostać dowódcą, no to musi jeszcze uzupełnić sobie tą ścieżkę, te doświadczenie z dowodzeniem czymś więcej niż sam sobą. Natomiast stopień oficerski dostaje i też mam już takich oficerów właśnie z tego kursu 3-miesięcznego. Wcześniej byli chyba księża, prawnicy i lekarze objęci tym. Udało się kierownictwo resortu przekonać, żeby rozszerzyć ten wachlarz na też ekspertów z zakresu cyberbezpieczeństwa, co było wyzwaniem, bo kiedyś był to roczny kurs, no to który z was by chciał pójść na rok do Wrocławia, sobie pobiegać i poskakać ze spadochronem. Więc zazwyczaj ktoś odchodzi od klawiatury na rok, to jest dla niego nieakceptowane. Natomiast 3 miesiące, no powiedzmy, nie? Dłuższe wakacje. Tu kolejne pytanie. Czy Wojska Obrony Cyberprzestrzeni przejęły rolę SKW w przygotowaniu urządzeń dla najważniejszych osób w państwie, na przykład telefonów, laptopów i czy można ewentualnie coś więcej o tym, jakiś vendor? Dementuję, żadnej roli SKW nie przejmujemy. Ustawa o SKW i SWW definiuje rolę. Niestety powiem, że SKW nie ma w ustawie wpisanej takiej roli, żeby dostarczać jakiekolwiek narzędzia dla osób w państwie. SKW jest służbą kontrwywiadowczą, czyli monitoruje zagrożenia, ryzyka związane i jest służbą informacyjną, że ona informuje o zagrożeniach. Oczywiście w zakresie tej ochrony informacji niejawnych ona akredytuje systemy i certyfikuje, czyli bada, ale mówimy o systemach przetwarzających informację niejawną. Natomiast niestety całe główne zadanie na dostawcy usługi jest na DKWOC-u, czyli dla sił zbrojnych, w tym dla kadry kierowniczej resortu obrony narodowej, to nasze systemy, to nasze urządzenia mobilne przez nas skonfigurowane są dostarczane dla ministra obrony narodowej, wiceministrów kadry kierowniczej. Faktycznie opracowaliśmy nasz komunikator, który nazywa się Merkury, który jest zaimplementowany w naszych urządzeniach. Natomiast nie rościmy sobie prawa, żeby jakby nawet nie mamy chyba tyle zasobów, żeby dla każdego ministra, wiecie, to są skomplikowane tematy, żeby dostarczyć taką usługę. Natomiast faktycznie dzielimy się na przykład z Ministerstwem Cyfryzacji, jeżeli chodzi o Merkurego, to mówimy, ok, jak chcecie skorzystać z naszej pracy, możecie ją rozwijać i chociażby to porozumienie w COI podpisane, to też świadczy o tym na wymianie informacji, żeby oni mogli też coś więcej zrobić. 2, oczywiście będziemy chcieli korzystać z tego, co już jest, czyli na przykład mój obywatel, bo jak pokazuje wojna w Ukrainie, no obywatele też potrzebują mieć jakieś narzędzie. Oni tam mają swoją DIA, ale ona jest rozszerzona o szereg różnych modułów i wyobraźcie sobie, no, że jest wojna i widzicie, że czołg jedzie nieprzyjaciela, no to robicie zdjęcie go, lokalizację, wysyłacie gdzieś. No nie będziemy my tworzyć jako wojsko dodatkowych aplikacji, więc można wyobrazić sobie sytuację, że rozszerzymy M-Obywatela o nasze usługi
tutaj, a dwa też kilka usług takich szerzej opublikowaliśmy bardziej do walczenia z dezinformacją. Wiecie, taka sytuacja zawsze jest, była na przykład w wojsku, że ktoś tam co jakiś czas regularnie mówił, że żołnierzom będą zabierane prawa. No, jak tam było hasło, zabiorą wam emerytury, nie? I tam wyobraźcie sobie 200-tysięczną grupę ludzi, która zaczyna coś tam żyć. Tam nawet jeden z ataków naszych przyjaciół ze wschodu, przyjaciół w cudzysłowie, był taki, że oni nawet sfabrykowali dokument, w którym była pieczątka, wszystko i tak dalej, i rozsyłali po siłach zbrojnych, żeby żołnierze się wystraszyli i rezygnowali i odchodzili na emerytury, bo ponoć jeden czy drugi minister zmienia już ustawę potajemnie, żeby zabrać im prawa emerytalne. Więc budowaliśmy taką aplikację i jest ona dostępna, Żołnierz RP, gdzie są te takie autoryzowane informacje, sprawdzone, gdzie się podpisuje głową minister obrony narodowej o tym, jak to wygląda. To jest jedna z takich rzeczy, co zrobiliśmy. Druga to jest Zostań żołnierzem RP, gdzie w sposób zdalny można wypełnić kwity, żeby zostać żołnierzem, przyspieszyć cały ten proces, bo kiedyś on był karkołomny, trzeba było pójść do WKU takie jednostki, złożyć papiery, tam się naczekać, zanim przepustkę dali i tak dalej, to faktycznie sprawdzali cierpliwość, czy ktoś jest na tyle cierpliwy, żeby pójść do armii, bo tyle było różnych wyzwań po drodze, że nie każdy chciał, więc tak, więc w szeregu różnych procesów jesteśmy zaangażowani, natomiast no, nie rościmy sobie takiego prawa. Myślę, że to jest temat też, który powinien być na agendzie Ministerstwa Cyfryzacji. Ja jestem przekonany, że nasze systemy są gotowe, zresztą jest taka filozofia, nazywa się FMN, Federated Mission Network. Nasze systemy, nasza ZW, to taki system, który się nazywa PMN, Polish Mission Network, to jest system wsparcia dowodzenia. On jest tak zaprojektowany, żeby on się sfederował z wszystkimi innymi. Czy to jest system na poziomie NATO Secret i wyobraźcie sobie, że nagle, nie wiem, no coś się dzieje u jednego z krajów NATO, pojawiają się wojska z 32 krajów, no i co, każdy ma inną sieć? No nie, musi to tak działać, że oni się podłączają i te same protokoły, te same wchodzą w tle, tak? Więc jest, i my to ćwiczymy, nawet teraz obecnie w Bydgoszczy trwają takie ćwiczenia, nazywają się CWIX, które sprawdzają interoperacyjność systemów w ramach NATO. Więc my wychodzimy z tego założenia, że nasze systemy dla nas są zagwarantowane, natomiast jeżeli administracja państwowa zbuduje coś, to my musimy być gotowości, żeby to sfederować z naszymi systemami. O, tu jeszcze pytań jest. Lecę po kolei. To ja jeszcze mam pytanie. Są takie zawody Lock Shields, słyszałem o nich, prawda, w ramach NATO i z tego co wiem, tam nasi, że tak powiem, cyberobrońcy są tam w topie, tak, generalnie. Tu chciałem się zapytać, jak tam są dobierane, nie wiem, pary, tak, jakieś państwowe, bo tak zazwyczaj teraz byliśmy chyba z Finlandią, poprzednio z którymś z państw nadbałtyckich i na czym mniej więcej one polegają, tak? Mhm. No to tak, ćwiczenia Lockheed to są jedne z najbardziej złożonych, najciężkich ćwiczeń w zakresie cyberbezpieczeństwa na świecie bodajże. Ja miałem przyjemność uczestniczyć w kilku takich. W 2014 roku, kiedy Polska wygrała, stwierdziłem, że trzeba odejść jako niepokonany. Natomiast zawsze naszym marzeniem było, żeby dalej dobrze nam szło, więc faktycznie zespół jest polski. Fakt jest taki, że jeden z oficerów DKWOC zgrywa ten zespół. No to jest bardzo istotne, żeby lider potrafił zgrać zespół, wykorzystać umiejętności każdego z uczestników. Natomiast faktycznie w tym roku pierwsze miejsce mam potwierdzone, bo było przez moment, nam punkty się nie zgadzały. Poszliśmy spać z pierwszym, obudziliśmy się z drugim, więc ja wielki protest zrobiłem rano i kierownictwo ćwiczenia stwierdziło, że poda 3 najlepsze drużyny. Nie zdecydowało się podać gradacji. Natomiast teraz jak z dyrektorem rozmawiałem, powiedział, że tak, przeliczyli, możecie mówić, że jesteście pierwsi. Więc ponownie w Lockheedzie w tym roku byliśmy pierwsi, w zeszłym roku byliśmy trzeci, 2 lata temu byliśmy drudzy. Ciekawe ćwiczenia, naprawdę broni się infrastruktury kraju, który jest atakowany. Intensywność działań ofensywnych jest taka, że się uczestnicy zastanawiają, czy iść na 5 minut do toalety, bo czy nie przegapię wtedy jakiegoś ataku. I to w zależności od różnych systemów, czy to są Windows, Linux, infrastruktura krytyczna, układy sterowania OT, drony, wszystko co jest możliwe tam ma swoje odzwierciedlenie. Fantastyczne ćwiczenia, no niespotykane na świecie, natomiast to też pokazuje, gdzie my jako Polska jesteśmy.
bo zespół jest dobrany faktycznie tak, że to są osoby nie tylko z wojska, ale również ze służb, z infrastruktury krytycznej, eksperci, którzy gdzieś tam się pojawiają i my też taką preselekcję trochę robimy, kto co wnosi. W tamtym roku byliśmy jako sami, jako kraj, natomiast organizator teraz stwierdził, że za dużo krajów, jego infrastruktura, czyli CyberRange nie daje rady, więc każą nam się wszystkim pogrupować jakoś. Więc w tym roku byliśmy z Finami, w przyszłym roku pewnie będziemy z Francuzami. Ja jeszcze mam takie pytanie, bo jeżeli ja zrozumiałem dobrze, to osoba, która do tej pory nie miała nic związanego z wojskiem, a jest na przykład interesuje bezpieczeństwem, ma trochę wiedzy o bezpieczeństwie i chciałaby, no to by musiała pójść na ten 3-miesięczny kurs, tak? Rozumiem, do szkoły oficerskiej, tak? Żeby móc tam w ogóle mieć możliwość wejścia, tak? Nie, to źle, jak to w sporcie, za podanie odpowiada podający. Źle wyraziłem się w takim razie. U nas jest miejsce dla pracowników cywilnych i dla żołnierzy. Jeżeli ktoś chce być w mundurze, a wielu jest pracowników cywilnych, którzy w pewnym momencie chcą być w mundurze z różnych względów. Nie jest tak, że jakoś jest super lepiej w mundurze. Po prostu można pracować 24/7 i się przysięga, że można umrzeć za kraj i krwi własnej nie szczędzić, a pracownik cywilny tego zobowiązania nie ma. Ale można przede wszystkim cyber.mir.pl/na karierę składa się swoje CV. To wchodzi u nas na Ben i sprawdzamy, widzieliście strukturę, mamy dużą. I sprawdzamy, czy ta osoba nam gdzieś by mogła się sprawdzić. Następnie robimy testy, zapraszamy, żeby te testy były. To jest taka pierwsza selekcja, później jest rozmowa, później mogą być dodatkowe jeszcze testy. No i oczywiście każda z tych osób to jest, nie musi być żołnierzem, tylko docelowo no każdy musi mieć poświadczenie do ściśle tajne. Czyli no tutaj musi się poddać badaniom przez SKW, czyli złożyć ankietę bezpieczeństwa osobowego i wykazać, że to ładnie ustawodawca nazwał, że ma się rękojmie zachowania tajemnicy. Wariograf nie trzeba. Wariograf tylko w szczególnych, uzasadnionych wypadkach. W przeciwieństwie do służb, gdzie żeby dostać do służb się trzeba przejść wariograf, u nas nie, aczkolwiek w miejscach, które są najbardziej ciekawe, tak. I takie jeszcze kontynuacja, czyli w przypadku, jeżeli by się chciał, żeby w momencie mobilizacji trafić do tych właśnie, do tego oddziału, to też to czy jest jakiś konkretny, trzeba mieć spełnione warunki, czy... Trzeba być w rezerwie. No i teraz faktycznie macie, teraz to się nie nazywa WKU, tylko CWR, Centralny CWR Wojskowe, Centrum Wojskowej Rekrutacji. Idzie się do CWR-u, jeżeli ma się grupę kategorii zdrowia odpowiednią, aczkolwiek ustawodawca już stwierdził, że w cyber akurat nie zawsze trzeba. I się zgłasza, jeżeli się jest rezerwistą i faktycznie temat stał się bardzo popularny, odkąd jedna z osób powiedziała, że może wojna będzie za 3 lata, to osoby, które mają przydziały gdzieś tam w brygadach zmechanizowanych i mają na Wiśle z karabinami stać teoretycznie, a potrafią coś tam cyber, to faktycznie decydują się, żeby pójść do CWR-u i powiedzieć, że oni tam, że doniosą te certyfikaty, które mają i żeby WCR rozważył przydział w naszym komponencie. Jest to wtedy możliwe, ale to robią WCR-y, czyli te wojskowe centra rekrutacji, do których to są te pierwsze kontaktowe rzeczy. Druga, no to jest zachęcenie, to ja zawsze mówię, ta Legia Akademicka to jest coś fantastycznego, co zostało zrobione, czyli dla takich cywili, którzy, a zwłaszcza studentów, w tą stronę szliśmy, ale że idzie się na ten właśnie wakacje, na ten 6-tygodniowy kurs, zostaje się tam szeregowym rezerwy, później kapralem rezerwy, później podporucznikiem rezerwy, ale jest się w rezerwie. I to jest taka swoboda. Albo ktoś mówi, ok, chcę z tej rezerwy zostać żołnierzem zawodowym, mamy wolny etat, zostaje żołnierzem zawodowym lub jako rezerwista ma tak zwany przydział mobilizacyjny, czyli jeżeli będzie mobilizacja, to on wtedy wie, gdzie trafia, czyli trafia na przykład do Legionowa lub do Krakowa, do naszego Regionalnego Centrum Informatyki. Czy wykorzystuje Pan jakoś Wojska Obrony Terytorialnej? Wojska Obrony Terytorialnej również w 2019 roku uruchomiły taki program, który się nazywa cyberzespół WOT i to jest możliwość teraz, żeby od 2019 roku ten zespół nawet jest. Bardzo ciekawe osoby tam są. Kiedyś spotkałem się z wszystkimi porozmawiałem. To nie znaczy, że ich tam 2 jest i dlatego, ale tam jest około 100 osób na razie. I to jest zespół, czyli WOT dał ofertę dla osób, które nie chcą w trybie ciągłym być w wojsku albo pracować w tym, ale być
w WOT-ie i robić cyber. I to ciekawe są osoby, są programiści, są dyrektorzy firm IT i oni są tam w weekendy, raz, nie pamiętam teraz. Ten weekend cały WOT się certyfikuje, więc wszyscy będą powołani na ten weekend, dużo wojska w mundurze będzie pewnie. Natomiast oni, te zespoły służą po to, żeby tam zabezpieczać, monitorować te systemy, czy tam to w WOT-ie co jest, ale my możemy z tych zespołów tak zwany OPCOM brać, czy Operation Command, poprosić sobie ten zespół i żeby on z nami działał. Tylko ten zespół też musiał uzyskać poświadczenia bezpieczeństwa, więc przez moment on był tak przez nas mniej wykorzystywany, natomiast w chwili obecnej ten zespół ma już, znaczy te osoby, które już tam wcześniej rozpoczęły przygodę z WOT-em, mają poświadczenia do ściśle tajnego i z tymi osobami nawet w tym roku robiliśmy grube ćwiczenia i się sprawdzili. Tu będzie ostatnie pytanie już, słuchajcie. Ja wiem, że jeszcze są chętni, ale musimy do końca. Departament Obrony Stanów Zjednoczonych dość mocno współpracuje z Microsoftem, dostaje swoje własne Azure Data Center. Czy my planujemy zacieśnić współpracę z Microsoftem i czy może już zacieśniliśmy, tylko jeszcze o tym nie wiemy? No i to jest przykład, że nie monitorujecie naszych mediów społecznościowych. No, nie, współpraca jest bardzo dobra, w sensie takim, mamy podpisane GSP, Governmental Security Program z Microsoftem. Miałem tą przyjemność, gdzie go podpisywałem, czyli to jest taki program, który pozwala nam wymieniać informacje o pewnych zagrożeniach, ale również wymieniać doświadczenia nasze w zakresie implementacji. Przy tak ogromnych systemach i sieciach to sobie możecie wyobrazić, jak bardzo potrzebny jest ten program. Mamy dobrą współpracę z zespołem cyberbezpieczeństwa Microsoftu, zresztą to też widać. I pod tym względem nie za bardzo wyobrażam sobie, co moglibyśmy, jak bardziej byśmy mogli te relacje poprawić. One są w moim przekonaniu bardzo dobre. No, z drugiej strony pamiętajmy, że to jest jedna z firm dostawczych, tak? To też mamy te nasze, wiecie, procedury i inne takie rzeczy, które ta transparentność i przejrzystość musi być też zachowana, bo to jest jedna z firm. Natomiast nasze dowództwo jest prawdopodobnie jedynym w Europie, które ma podpisane takie porozumienia o współpracy z wszystkimi big techami. Czyli zarówno z Microsoftem, jak i z Amazonem, jak i z Google, jak i z Palo Alto i z wszystkimi głównymi dostawcami naszych usług, żeby właśnie skrócić ten łańcuch informacyjny, ale również, żeby nasze zespoły mogły się wspólnie szkolić, utrzymywać czasami informacje z wyprzedzeniem, co jest istotne, o pewnych podatnościach lub problemach. Więc natomiast jeżeli chodzi o data center, no to tak, my mamy swoje data center z różnych względów, o których pewnie możecie, no nasze muszą też być w różnych miejscach takich też, które przetrwają ataki. Natomiast nie wykluczamy i w wielu miejscach już analizujemy teraz możliwość korzystania z chmury, czy to Microsoftowej, czy innych dostawców. W tym roku mieliśmy wielkie ćwiczenia, które pozwoliły nam sprawdzić efektywność działania, natomiast dalej pozostają przepisy, zwłaszcza w zakresie ochrony informacji niejawnej, które no, należałoby przejrzeć pod względem wykorzystania chmur, w jakim zakresie. Moją ambicją jest, żeby doprowadzić ze względów niezawodnościowych do sytuacji, w której jeżeli by miał się zmaterializować, nie daj Boże, taki scenariusz na Ukrainie, że ich data center w większości przypadków zostały zniszczone w kilka pierwszych dni wojny, czy żebyśmy mieli już wszystko przygotowane, że mamy naciśnięty guzik i synchronizujemy nasze dane z wcześniej przygotowaną infrastrukturą gdzieś w chmurze. I nasze zespoły nad tym nie tylko myślą, ale już testują takie rozwiązania. Więc tyle, co mogę w sposób jawny powiedzieć, natomiast współpraca z wszystkimi uważam, że jest bardzo, bardzo dobra, łącznie z tym, że mamy po prostu namiary na osoby w Redmond, nie tylko Microsoft Polska, więc możemy sobie w nocy call zrobić. Słuchajcie, moi drodzy, ja wiem, że jest zainteresowanie i jeszcze jest dużo pytań. I ja tego dopowiem, że jestem przekonany, że szybciej Jest na naszej stronie, wydaliśmy naszą publikację pierwsze dni tam z Ukrainy, inne takie, trochę o dezinformacji, ale też o innych działaniach. 2 Ukraińców szkolimy, wymieniamy się z nimi informacjami, ale oni też nam dają informacje. Czyli, że atak, który się materializuje na Ukrainie, żeby nie zmaterializował się w systemach wojskowych polskich, no ale my tą informację dzielimy się też z naszym ekosystemem cyberbezpieczeństwa w kraju, tak, że jeżeli ktoś będzie zgodnie z zasadami
działał, to żeby utrudnić albo podnieść koszty ataku dla adwersarza. Jestem przekonany, Karol, że nie będziesz musiał tak długo czekać. To oczywiście był żart, żeby się znów tu pojawić. A. Bardzo ci dziękujemy. Wielkie brawa dla pana generała.